Ale wracając do rzeczy. Miałam pisać do taty listy, ale na początku nie byłam na to gotowa. No i tak podróżowałam z jednego miasta Hiszpanii do drugiego, do trzeciego, aż w końcu mój układ nerwowy się trochę rozluzował. I pewnego dnia poszłam wieczorem sobie na plażę, włożyłam słuchawki do uszu i tak mówię do siebie. Włączyłam piosenkę, która się mi zawsze kojarzyła z tatą. Mówię do siebie tak, no teraz już jestem rozluzowana, to na pewno nie będę płakać. No i zgadnijcie, co się stało. Zaczęłam wyć, dosłownie wyć jak małe dziecko. Wyłam, strasznie płakałam, strasznie. Jakby ktoś z boku widział, to by pomyślał, że jestem opętana. I wydaje mi się, że byłam. Bo jak płakałam, moje ciało było całe ściśnięte tak. Miałam wrażenie, że moje kości się zaraz połamią, ale czułam, że z wewnątrz wychodzi, normalnie czułam, jakby wychodził ze mnie demon. On wychodził ze środka mnie. To było całe to cierpienie, cały ten ból, cały ten gniew, który był zatrzymany we mnie na tatę i jak się okazało na Boga. Kiedy skończyłam płakać, poczułam wolność, poczułam spokój i w końcu zaczęłam czuć radość. To było taki katarzis. I potem przyszedł do mnie mój tata razem z Bogiem. Ja przeprosiłam ich za to, w jakich stanach musieli mnie oglądać, w jakich miejscach musieli mnie oglądać, bo bardzo mi było za to wstyd i nie byłam z tego dumna. Ale oni powiedzieli, przestań, córeczko, przecież ty jesteś naszą córką, my cię kochamy. Przestań, wybaczamy ci wszystko. Pozbijaliśmy piąteczki, powiedzmy tak kolokwialnie mówiąc. Pozbijaliśmy piąteczki i zanim odeszli, poprosiłam ich tylko o jedno. Poprosiłam ich, bardziej to mojego tatę, poprosiłam go o mądrość. Poprosiłam go, żeby udzielał mi mądrości, żebym już nigdy w życiu nie pogubiła się tak, jak byłam pogubiona. No i co? Wróciłam z Hiszpanii do Polski. I zaczęłam inną psychoterapię. Ta jedna to była jakby walka z traumą. Drugą psychoterapię zaczęłam. To była nauka poprawnego myślenia. Bo moje myślenie było totalnie chore. W depresji jest tak, przynajmniej tak było w moim przypadku, że tak jakby całkowicie zresetował mi się mój system w głowie. Tak jakby wszystko musiało zostać odbudowane na nowo. Pamiętam, jak trafiłam do mojego psychiatry, on mi powiedział, że jedynym moim zajęciem teraz jest relaksowanie się, bo potem muszę nauczyć się jeść i pić. Ja nie do końca wtedy rozumiałam, o co mu chodzi, ale potem po czasie, czy teraz widzę bardzo dużo. I zaczęłam pracować z panią Anią w Berlinie. Ona mnie uczyła na nowo, jak stawiać kroki w życiu. Brałyśmy na przykład tygodniowy plan i ona mi kazała w ciągu całego tygodnia zrobić tylko 2 rzeczy. Bo moje życie wyglądało tak, że ja już nie płakałam, już nie byłam załamana i nie byłam smutna, ale cały czas leżałam w łóżku i na niczym mi nie zależało. Mogłam leżeć w łóżku cały dzień, całą noc, cały świat dookoła się kręcił, każdy chodził do pracy, spotykał się ze sobą, a ja mogłam leżeć plackiem w łóżku i nic mnie nie obchodziło. Nic, na niczym mi nie zależało, nic kompletnie, nie miałam na nic ochoty. Nawet dbać o siebie nie miałam ochoty. No i tak pani Ania tym swoim sposobem kazała mi jakby robić jedną czynność, potem drugą i powiedziała mi, że zobaczę, że jak zacznę robić jedną i ona mi wejdzie w nawyk, to potem zacznę robić kolejne. I początkowo to były bardzo banalne rzeczy, bo to był spacer, to było czytanie książki, powiedzmy. I to było wszystko, co ja w ciągu tygodnia robiłam. Nic innego, naprawdę nic. Taka apatia, na niczym mi nie zależało, kompletnie.
No i przez to, jak zaczęłam w swoje życie wprowadzać jakieś nawyki, to oczywiście cały czas leżąc w tym łóżku przekopywałam cały internet, szukając sposobów, jak poradzić sobie z tą depresją. No i przychodziły do mnie różne jakby powiedzieć, artykuły. Ja bardzo dużo książek czytałam, słuchałam bardzo dużo wykładów z różnych uczelni, różnych podcastów i one wszystkie były jakby o sposobie myślenia, tak? O budowaniu swojej głowy na nowo, powiedzmy tak. Zaczęłam wprowadzać w swoje życie, to było bardzo ciężkie, bo moja choroba mi mówiła, nie, siedź w łóżku, nie rób nic, te demony, tak? Nie rób nic, po co to będziesz robić, wygodniej ci jest w łóżku, nie wychodź z niego, bo to jest cały czas to wychodzenie ze strefy komfortu, ale ja powiedziałam nie, ja zrobię wszystko, żeby znowu być szczęśliwa, bo kiedyś byłam bardzo szczęśliwa i na szczęście gdzieś tam w tej mojej głowie jeszcze to wspomnienie było. Więc powiedziałam sobie, że zrobię wszystko, żeby być szczęśliwa. I pewnego dnia przyszło do mnie, przypomniało mi się, czy ktoś mi przypomniał, nie będę się teraz wgłębiać w to, o moim marzeniu o Nowym Jorku. Zawsze to było moje ogromne marzenie. Nie wiem dlaczego, po prostu było w moim sercu. Więc postanowiłam kupić bilety do Nowego Jorku. To było chyba w październiku zeszłego roku i wiecie, ja tak chciałam być w tym Nowym Jorku na już, ale czułam, że nie jestem na to gotowa. Więc bardzo też mnie interesował Nowy Jork zimą, bo jest, z tego co widziałam na zdjęciach, jest przepiękny. W święta jest przepięknie ozdobiony. Mam nadzieję, że kiedyś zobaczę. Ale czułam, że nie jestem na to gotowa, bo moja głowa jeszcze była chora. Więc kupiłam bilet na maj. To było 2 miesiące temu. Kupiłam bilet na maj w październiku i tam leczyłam się. Powiedzmy, że zaczynałam wprowadzać nowe nawyki w życiu i tak powiedzmy, że powoli trochę to szło. Kupiłam te bilety i postanowiłam sobie, że Anna, to jest twoje największe marzenie. I tego dnia masz być zdrowa, masz być w pełni sobą, masz korzystać z bycia tam, tak, jak ci się to należy. Tak, jakby to robiła zdrowa, stara Anna. I tak wbiłam to sobie do podświadomości, że ona zaczęła mną kierować. Zaczęłam robić coraz więcej rzeczy. Zaczęłam, tak jak mówię, coraz więcej rzeczy słuchać, odkrywać. Szukałam po prostu o wszystkich informacji na świecie, po prostu jakie są możliwe, co mogę zrobić, żeby doprowadzić do szczęścia. Znajdowałam mnóstwo różnych informacji, bo na świecie istnieje mnóstwo różnych praw. I co? Pewnego dnia, to było około miesiąc przed wyjazdem, udało mi się doprowadzić do tego, że nagle w końcu poczułam szczęście. Poczułam szczęście i przede wszystkim, co poczułam, miłość do siebie samej i całego wszechświata, który mnie otacza. Pamiętam, że byłam wtedy w lesie, jak to uczucie do mnie przyszło. I normalnie oglądałam mrówki i do nich mówiłam. Czułam miłość do mrówek, czułam miłość do żuczków, czułam miłość do saren, do krzaków, kwiatów, drzew i do Boga. Zrodziła się we mnie niesamowita miłość i radość. I ludzie to zaczęli widzieć, zobaczyli, że jest ze mną okej. I ja poczułam, że jestem gotowa na ten wyjazd. No i co? Pamiętam, jak któraś tam z koleżanek zapytała mnie, czy stylizacje już przygotowane, czy ciuszki gotowe na wyjazd.
Ja powiedziałam jej, że w całym tym przedsięwzięciu nie jest najważniejsze to, czy będę miała tutaj 2 pary spodni, czy 5, tylko to, żebym ja była gotowa. I mam wrażenie, że jestem. Zanim przyleciałam do Nowego Jorku, moim postanowieniem było to, że przylecę tutaj. Spełni się moje największe marzenia. Tak podekscytowana. Dawno nie czułam takich emocji. Wiesz, jakie mam piękne miejsce. Teraz przy okienku marzenie. Najlepsze jest to. Że mam je całe dla siebie. I będę cieszyć się życiem niesamowicie. Ja mam wrażenie, że w tej chorobie, że byłam martwa przez kilka lat. Nie cieszyłam się kompletnie życiem, tak jakbym była martwa. I powiedziałam sobie, że teraz stanęłaś na nogi i będziesz się cieszyć życiem, ile się da. Będziesz rozsiewać tą miłość i tą radość, która się do ciebie zrodziła. Będziesz się cieszyć, bawić życiem, poznawać ludzi. A przede wszystkim zależało mi na tym, żeby poczuć ducha Nowego Jorku. Nie wiem dlaczego, ale zawsze po prostu miałam tak, że ja nie chciałam tu przylecieć, żeby pooglądać te piękne budynki. Też jest naprawdę przepiękne to miasto. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours.
something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. At 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm
I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger, thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger, thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own. Przyleciałam tutaj po to, żeby poczuć, o co chodzi w tym mieście, dlaczego wszyscy nazywają je miastem marzeń, miastem, w którym wszystko jest możliwe. No po prostu chciałam to sprawdzić, tak? Ja jestem człowiekiem, który bardzo dużo rzeczy robi z poziomu serca, ale używa przy tym rozumu. Chociaż w pewnym okresie mojego życia nie używałam ani tego, ani tego. No i tak, przyleciałam. A co było jeszcze moim założeniem? Powiedziałam sobie, okej, lecisz do Nowego Jorku i gdzieś wyczytałam, że człowiek najlepiej się rozwija, czy najbardziej, kiedy wychodzi ze strefy swojego komfortu. Zauważyłam już to podczas mojego leczenia, bo leczenie choroby psychicznej jest ciągłym wychodzeniem ze strefy komfortu. No i powiedziałam sobie, okej, no to lecę tam i chcę wychodzić ze strefy komfortu. To było moje jedno z życzeń.
No i tak, pierwszym wyjściem ze strefy komfortu był mój nocleg. Ja nigdy nie spałam w hostelu. Raz spałam, ale miałam wynajęty z koleżanką cały pokój dla siebie prywatny. Więc pierwszym moim wyjściem ze strefy komfortu było spanie w hostelu. Faktycznie, przyznam, początkowo było to niekomfortowe, ale z drugiej strony miałam do kogo otworzyć przysłowiową gębę, więc nie czułam się też samotnie. No i poznałam tam też naprawdę wspaniałych ludzi. Ale powiedzmy, że tak, mój wyjazd był zaplanowany na 10 dni. Przyleciałam tutaj i po 10 dniach miałam wykupiony bilet powrotny. No i przez pierwsze te 10 dni nie było tak bardzo wychodzenia ze strefy komfortu, no bo wszystko powiedzmy wiedziałam co i jak, chodziłam sobie, zwiedzałam Nowy Jork, nawet kupiłam sobie pierścionek, który śmieje się, że jest pierścionkiem zaręczynowym. Kupiłam go, nawet napisałam o tym post na Instagramie. Kupiłam go na znak mojej miłości, bo jak tylko tu przyjechałam, to się po prostu zakochałam szalenie. Kocham to miasto, naprawdę. Skończyłam właśnie zwiedzanie Chelsea Market. Na pamiątkę kupiłam sobie taki piękny pierścionek okazujący moją miłość do Nowego Jorku. I coś jeszcze, ale na razie nie powiem. Mój zaręczynowy pierścionek z Nowym Jorkiem, a tu moja miłość. No i co? Pierwsze 10 dni było super. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things. Niesamowite, ale się jaram. Podoba mi się. Secrets start in your heart to slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk
czasów, jak kiedyś pracowałam do Stanach Zabaw dla dzieci. To też się bawiłam w takich ulgach praktycznie codziennie. Dobra, skoczyć do kulek. Raz, dwa, trzy. Kleczka! Ja zaczynałam, że tak powiem, moje serce zaczęło rosnąć, wibrować, bo tak jak mówiłam, zrodziła się we mnie miłość i radość, więc ja chodziłam po tych ulicach, po prostu uśmiechałam się jak szalona.
jak ja się uśmiechałam do Ameryki, to Ameryka uśmiechała się do mnie 2 razy bardziej, bo świat jest naszym lustrem. I to jest też, powiedzmy, fizyka, tak? Ciało A oddziałuje na ciało B z pewną siłą i ciało B wraca do ciała A z daną siłą. I to było tak, jak ja tylko wysyłałam Ameryce uśmiech, zaraz on do mnie wracał. I to z dodatkowym komplementem, błogosławieństwem, no mnóstwo rzeczy. That's a good one. Good video. Welcome to New York. Poznałam tutaj mnóstwo wspaniałych ludzi, którzy pozwolili mi w siebie uwierzyć. Ludzi, powiedzmy, piastujących wysokie pozycje, więc wiecie, od nich komplementy były dużo bardziej znaczące. Może nie, bo ja nie klasyfikuję ludzi pod względem zasobności ich portfela. Dla mnie każdy człowiek jest taki sam, ale mindset. Chodzi mi o to, że oni mieli bardzo otwarte głowy, o, powiedzmy tak. No i co? Moje serducho rosło. Ale przyszedł dzień, w którym moja rezerwacja w hostelu się kończyła, czyli to był 10. dzień. Smutny dzień nastaje. Opuszczam hostel. No. I to jeszcze nie wiem gdzie. Zobaczymy. Czas na nową miejscówkę. Dzisiaj się zacznie prawdziwa przygoda. Dzisiaj chyba zacznę gadać do kamery, bo wcześniej nawet nie wiedziałam jak. Okej. Dzisiaj zostałam oficjalnie bezdomną w Nowym Jorku. Dzisiaj mam mój lot powrotny do Berlina, do Europy, ale nie będę z niego korzystać. Zostaję tu. Ahoj przygoda. Zobaczymy co mnie czeka. Kompletnie nie wiem, co mam robić. Wymeldowałam się z hostelu i nie wiem, czy mam zostać w Nowym Jorku, czy lecieć gdzieś. Niestety sprawdzałam ceny biletów lotniczych, są mega wysokie, 4-5 razy wyższe niż normalnie. Znaczy no, niż mogę kupić na przykład za 3-4 dni. Albo pojechać gdzieś Flixbusem. W sumie mam no niby niedużo rzeczy, ale jak na samolot, to jeszcze plecaczek. To trochę mam, nie wiem co mam robić. Rany boskie. Siedzę pod hostelem. I myślę, i nic nie mogę wymyśleć. Chciałam, to mam.